Looks like a giant condom. Yeah. Here and here. Przyszło jedzenie! Sałatka! Kasia się przygotowuje do pikniku rodzinowego. Idąc za radą widza, kupiłem pewny item. Kupiłem sobie taniego drona, który jest pewnie kijowy, ale kupiłem go, żeby uczyć się latać bardziej komfortowo, bo na swoim Fantomie trochę się boję ćwiczyć bardziej zaawansowane ruchy, bo jeden fałszywy ruch i tracisz 5000 zł. To jest jakieś takie małe gówno, ale wystarczy, żeby się pobawić, a zasada latania jest przecież taka sama. Zrobiłem sobie teraz parę takich troszkę wolniejszych dni. Potrzebowałem tego bardzo. Coraz więcej osób w komentarzach mi pisze, że widać, że jestem coraz bardziej przemęczony. I macie rację. W ogóle taka klasyczna tokijska rzecz. Buty pozostawiane na ulicach. Ja nie wiem, skąd one się biorą. Zakładam, że to jest tak, że ktoś pijany po prostu nagle uznaje, że lepiej mu się będzie szło bez butów. I one tak potem leżą przez tydzień czy więcej. W zależności, czy właściciel sobie przypomni, czy nie. No bo nikt ich nie weźmie, bo to czyjeś buty są. Nikt ich nie sprzątnie, bo czyjeś buty są. No i tak leżą. I dużo jest butów tutaj w Shibui, takich leżących po prostu. Idziemy na lunch w takie fajne miejsce japońskie. Już chyba z 5 razy próbowaliśmy we vlogu iść tam na lunch i zawsze było zamknięte. Do 6 razy sztuka. Myślisz, że będzie otwarte dzisiaj? Nie udało się. No i wylądowaliśmy w tym samym koreańskim co zawsze, więc nudy we vlogu, ciągle to samo jemy. Wiem, że tutaj fani mojego fitnessu już z przerażeniem patrzą, ale ja tylko wezmę gryza. Co tam w kinie grają? Wyszła teraz nowa Godzilla. Fajnie wygląda na zwiastunie, bo jest strasznie oldschoolowy potwór zrobiony. Ale poza tym nie mam nic do powiedzenia na ten temat. Ciężarówka pogromców duchów. Jedziemy więc do pracy. Jest godzina 4 po południu, więc tak rychło w czas. W ogóle wczoraj był taki specjalny odcinek, więc nie mówiłem o tym, ale 100 odcinków to jest naprawdę coś. Robi to na mnie wrażenie, że udało się wypuścić 100 odcinków i że wy oglądacie te 100 odcinków, bo założę się, że jest bardzo dużo ludzi, którzy obejrzeli wszystkie 100. Czasem dostaję wiadomości od ludzi, którzy obejrzeli na przykład Zarwali noc i obejrzeli 40 pod rząd. Co jest niesamowite. Ale gorąco, o Bozie. O Bozie. Nadszedł dzisiaj wielki moment. O Bozie. Jeszcze nie tak wielki, żeby robić Zapytaj Beczkę, bo już trochę późno, a ja nie mam pomysłów na żadne śmieszne żarty, więc zrobię mądrość tłumów, bo tutaj nie muszę mieć pomysłów. Z 17 000 komentarzy, a ja muszę wybrać około 70 śmiesznych. Powybierałem pytania, mam 60 pytań. Znaczy, teraz muszę sobie przypomnieć, jak to się robiło. Zaniedbałem strasznie ten kanał komediowy, ale myślę, że jak ktoś ogląda vloga, to widzi, że się nie obijałem przez te ostatnich parę miesięcy. Czas być śmiesznym. Już zapomniałem, co ja mam teraz zrobić. No. Proszę. Najwyższy czas wprowadzić do mistrzostwa moje umiejętności aktorskie. 1 000 000 złotych i ja nie tańczy. Usuńcie historię z Google'a. Fajnie było, fajnie się nagrywało. Udało się zmontować nieśmieszny filmik. Tak się właśnie renderuje film. Długo się renderuje. Ten komputer, który mam w biurze, iMac, ja strasznie lubię na nim pracować, bo jest ogromnie komfortowy, ma wielki ekran i tak dalej. Ale w porównaniu do tych tegorocznych laptopów, których używam, no to jest wolny jednak. W renderze jest wolny. Weźmiemy sobie teraz rowerki i pojedziemy do Roppongi, bo tam jest coś ciekawego. Pozwólmy się sobie zgubić w magicznych, małych uliczkach Tokio. Chciałem sobie pożartować, a naprawdę się zgubiłem.
Znaczy wiem, gdzie jestem, ale nie wiem, gdzie jest Kasia. Czy to koniec naszego duetu? Oglądajcie vloga. Jest, znalazła się. There was something we wanted that was like foreign. Marmite. Miałem od jakiegoś czasu takie marzenie, żeby spróbować Vegemite albo Marmite. No a marzenia się spełniają, więc znalazłem i niedługo spróbuję. Stawiliśmy rowerki pod podejrzanym murem. Kasia jest jedną z ostatnich osób w Japonii, które jeszcze grają w Pokémon Go. Co? Mówię, że jesteś jedną z ostatnich osób w Japonii, które jeszcze grają w Pokémon Go, bo już wszystkim się znudziło. Nie. Nie. No przesadzam, ale wielu ludziom już się znudziło. Ale tu cały czas są ewolucje. Rzecz, na którą idziemy, to wystawa Studia Ghibli, która odbywa się w Mori Tower, czyli w takim wielkim wieżowcu w Roppongi. A tutaj... no i wszystko jasne. Jest też tutaj taki słynny pomnik pająka. To jest pająk, który obronił Japonię kilkaset lat temu przed mongolską inwazją. Ciekawa historia. Nie znasz tej historii Znam bardzo o dobrze pająku? historię. To jest przecież historia Nihongo pająk. Nihonno pająk. Nihonno pająk. Muzeum jest na 52 piętrze, więc jest cała panorama Tokio, którą można oglądać sobie przy okazji i jak widać po ludziach, jest to popularniejsze od samego muzeum. O nie. O mój Boże, tak. Taki podobny kotobus jest w Muzeum Ghibli tutaj w Tokio, ale tam nie można robić zdjęć. Zresztą tutaj też nie można robić zdjęć. Znaczy przy autobusie można, ale w muzeum nie można. O, tu można. No i oczywiście najważniejsze, sklep z gadżetami i pamiątkami. 5000 jenów, czyli prawie po 200 zł sztuka. Artbooki do wszystkich filmów. No, gadżety Studia Ghibli są takie słodkie. No a ponieważ was kocham, to kupię wam trochę pocztówek. Book. Did you see that? No. No niektórzy patronajci dostaną pocztówkę z Japonii z podniebną pocztą Kiki, z ruchomym zamkiem Howl. Sam bym tak chciał. Fajnie było. Śliczna sprawa. Studio Ghibli jeszcze przez dekady będzie mogło odcinać kupony od tych swoich najbardziej kultowych filmów i bardzo dobrze niech odcinają. Ja mogę w kółko chodzić na wystawę, na której są plakaty ze Spirited Away i cały czas się będę tym jarać. Ciekawe jest natomiast to, że działania Ghibli w Japonii i w sumie też na świecie charakteryzuje taka pewna nutka snobizmu. Znaczy to jest taki, bardzo się ekskluzywnie kreują, jest trudno o bilety wszędzie, dają mało informacji, mało tego wszystkiego jest. W sensie jak jest wystawa, to na tej wystawie nigdy nie ma dużo gadżetów i tak dalej. Oni tak wiedzą po prostu jak dozować taką magię Studia Ghibli i robią to dobrze. Ciekawy napój. 33 km już mam wybiegane w sierpniu. Jata! Dobra. 100. vlog jest opublikowany. Mądrość tłumów jest opublikowana. Jutro będzie urodzinowy piknik Kasi. Jeszcze musimy pojechać po zakupy. Jest już prawie 2 w nocy, ale trzeba cisnąć. Nie do wiary w ogóle dla mnie jest, że jeszcze do niedawna
Wszystko na YouTubie robiłem sam, wszystko publikowałem sam. Pomyślcie sobie w skali daily vloga o tym. Gdybym miał dzisiaj opublikować 2 filmy, które dzisiaj zostały opublikowane, to nie zrobiłbym połowy rzeczy, które widzieliście w tym vlogu, bo to jednak zajmuje czas. Zrobić miniaturkę, rozkminić tytuł, coś tam. Idziemy do sklepu, z supermarketu, kupować produkty spożywcze na piknik. Lista zakupów? Co mamy? Jajka. Czasem mnie prosicie o film na temat sklepu, supermarketu w Japonii. Ja bardzo chętnie bym taki film sam obejrzał, bo nie wiem, czym jest bardzo duża część produktów tutaj wciąż. Także zrobiliśmy zakupy, a jutro się widzimy w odcinku z piknikiem.